Alghero zostało założone prawdopodobnie przez Fenicjan około VIII wieku przed naszą erą. Oczywiście osadnictwo tutaj jest starsze w okolicach. Należy pamiętać o kulturze nuragów. Oczywiście później przeszło w ręce Rzymian, ale bardziej nowożytny, to znaczy to w sumie jeszcze był w średniowieczu okres rozwoju Alghero. Zaczyna się w XII wieku, kiedy tu Genueńczycy zaczęli budować miasto. Zaczęli budować te fortyfikacje, które znajdują się za mną. Są to wały obronne. Następnie, kilkaset lat później, około wieku XIV, teren ten przejęli Katalończycy i w sumie była to korona aragońska, przejęła to miasto. Następnie mieszkańcy tego miasta zbuntowali się i za karę król aragoński wysiedlił tych mieszkańców w głąb wyspy, natomiast prowadził Katalończyków. I ci Katalończycy pozostawili ślad w tym miejscu do czasów obecnych. W ogóle można tutaj zobaczyć, że często można zobaczyć tu flagi katalońskie, czy nawet kuchnia katalońska jak paella, czy w ogóle układ urbanistyczny Starego Miasta wygląda jak w Barcelonie. W ogóle Alghero jest nazwane Barcelonetą i układ urbanistyczny miasta cechuje się tym, że są tutaj dosyć wąskie ulice. Odbicie, i chodzi o jeszcze te wpływy katalońskie, to nadal, znaczy jest tu specjalny język używany, odmiana, ludzie mówią językiem tak jakby katalońskim. Hiszpanie władali miastem aż do początku XVIII wieku. Jeśli chodzi o samo miasto, o zabytki, to w sumie nie ma tu aż zbyt wielu ciekawych atrakcji. Są oczywiście te mury obronne nad wybrzeżem, które zostały w znacznej mierze rozbudowane przez Katalończyków. Pośród muru znajduje się kilka baszt. Jeśli chodzi o Stare Miasto, znajduje się tam kilka pałaców, a rzeczywiście są to takie kamienice wbudowane w szereg innych kamienic. Znajduje się także kilka kościołów. Najstarszy bodajże jest z roku 1320, jest to kościół świętego Franciszka. Co ciekawe, jest to nawet także prawosławny kościół polski. Dosyć dziwna sprawa. Pierwotnie była to katolicka świątynia świętego Andrzeja, a teraz jest to prawosławna świątynia świętej Barbary. Dokładnie nie wiem, jaka to jest historia. Próbowałem znaleźć w internecie i w sumie nic nie znalazłem. Architektura, język i kuchnia w Alghero cechuje się silnymi wpływami katalońskimi. Miała na to wpływ czterowiekowa obecność katalońsko-hiszpańska w tym mieście. Stare miasto jest pełne historycznych budynków, pałaców, kościołów i fortyfikacji. Ulice w centrum są brukowane i wąskie, natomiast znajdujące się wzdłuż nich budynki zbudowane są w większości z piaskowca, co nadaje im żółty kolor.
Warto wiedzieć, że autor Małego Księcia, Antoine de Saint-Exupéry, w 1944 roku pełnił służbę na lotnisku w Alghero jako pilot. Następnie został przeniesiony na Korsykę, gdzie podczas jednego z lotów bojowych nie powrócił do bazy. this as it is today in time. We both know you won't be mine. Oh, memories. Defining our memories as the difference between you and me. Writing our history and creating our memories. Defining our memories as the difference between you and me. Writing our history, creating. Będąc w Alghero, warto odwiedzić nuragi Palmavera. Są to stanowiska archeologiczne z epoki brązu. Zostały one zbudowane przez tajemniczy lud, który prawdopodobnie został wybity przez Fenicjan około 500 roku przed naszą erą. Funkcje nuragów nie zostały do końca odkryte. Być może pełniły one funkcję obronną, religijną, jako miejsce spotkań i magazyn żywności. Defining our memories, the difference between you and me. Writing our history, creating our memories. Te nuragi, gdzie te obecnie się znajdują, pochodzą z wieku XV do wieku VII przed narodzeniem Chrystusa.